Halo, halo, dzień dobry w ten słoneczny poranek. Tak, jest marzec, właściwie końcówka marca. Znajdujemy się w hotelu Neverland Peak Albatros Jungle Bali Neverland w Hurgadzie. Tutaj jest główne wejście, to jest taki piękny napis z misiem. Jest ładnie. Tak, tutaj jest główne wejście do hotelu. Recepcja, czyli tutaj zostawiają Was autokary i meldujecie się wyżej. Tam jest wejście, wjazd, brama wjazdowa do całego kompleksu. Z tyłu znajduje się drugi hotel Alfleja, ale tam sobie jeszcze pójdziemy. Na razie wejdziemy do recepcji głównej. O właśnie, tutaj podjeżdżają busiki z Wami, jak rozpoczynacie swoje wakacje i jedziemy pod same schody i tam się meldujemy. Okolica bardzo ładna. Dużo się dzieje, jest początek rana, początek dnia. Ale tu zawsze, tutaj życie leci całą noc tak naprawdę. Wrzucimy sobie szeroki obiektyw, żeby było lepiej widać. I tutaj też spod recepcji zabierają Was na wycieczki. Czyli wszystkie wycieczki zorganizowane odbywają się dokładnie tutaj. Wejście główne do lobby i do rejestracji. Tutaj na dzień dobry macie lizaczki. Są takie sympatyczne dziewczyny. I witają Was lizaczkami. Z prawej strony jeszcze znajduje się bar. Tam dokładnie jest bar. Taki w lobby. No i robimy taki szybki walking tour, bo jest strasznie gorąco. A ja już chcę iść na basen. A to będzie długa i tak przeprawa. Tutaj się meldujecie w recepcji. Tam pobieramy hasło do Wi-Fi, które zazwyczaj jest uniwersalne i chociaż zmieniają je. Jestem w tym hotelu już trzeci raz. No to już było zmieniane. Jak wychodzimy na piękny taras. O, tam jest właśnie. Tam znajduje się bar. Jeden z barów, tak naprawdę. No i tutaj wychodzimy na taras recepcji, gdzie widzimy już masę basenów. Naprawdę gigantyczny kompleks. Dlatego mówię, lecę, żeby też nie przynudzać i żeby jak najwięcej Wam pokazać. Fajnie, naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj jest jeden z aquaparków. Główny aquapark znajduje się w tamtej części. Tutaj jest basen dla dzieci. Leniwa rzeka, która jest otwarta chyba od godziny 12. Można sobie pontonami przelecieć. Tak, no i ten basen do końca marca jest podgrzewany. Nie wiem jak nie sprawdzałem jeszcze. Ale na pewno też na dużym aquaparku, to jest mały aquapark, jeden z mniejszych, jest chyba niepodgrzewana woda. Dobra, no i tak to wygląda z lobby. Dzień się dopiero zaczyna, jest godzina 10, a tutaj już widać, że coś tam się dzieje. Tutaj jest jedna z restauracji też w lobby u góry. Wiecie, podniosę sobie kamerę. Tak, no restauracji jest, nie pamiętam ile, 8 czy 9, ale w każdym razie bardzo dużo. I tutaj jest restauracja Soprano, tam są burgery dalej, ale tam nie idziemy, bo tam będzie później to w osobnych, pojedynczych odcinkach wrzucane. Dobra, możemy zejść na dół. Możemy zeskoczyć na dół i znowu znajdujemy się w recepcji, weszliśmy kolejnymi drzwiami. Chyba zostawię na tym szerokim kącie, żeby było jak najwięcej widać. Chodzimy sobie po schodkach.
Ja mówię, to będzie bardzo, bardzo szybki tour, żebyśmy mogli jak najwięcej, jak najszybciej i najbardziej szczegółowo zobaczyć. Tutaj znajduje się Baking Area, czyli po prostu słodkie ciasteczka, taka przyjemna strefa, gdzie możemy cokolwiek sobie przegryźć w ciągu dnia. Ona jest otwarta praktycznie non-stop. Tutaj nie będę szedł za schody, ale tam znajdują się lody. One jeszcze są zamknięte, ale chyba od godziny właśnie 10 już coś tam powinno się dziać. Bardzo przyjemnie. Jak widać, hotel bardzo czysty. Tutaj non-stop chodzą i wycierają każdy kawałek. Drzwi zamknięte. Super. Każdy kawałek. No, pan akurat mył drzwi, więc nie ma co się dziwić. Ani nie mieli do niego pretensji. Zobaczcie, jaki ten kompleks jest gigantyczny. Jest 600 minuta filmu, a ja nawet nie wyszedłem z recepcji. Tutaj można, jest kolejny z barów, gdzie można na przykład napić się kawuni pysznej albo jakiegoś soczku. I wyszliśmy na mały aquapark. Tutaj znajduje się scena dla dzieci. Wieczorami odbywa się mini disco. Tak, no i są różne pokazy. Tam jest kolejny bar, gdzie można napić się drinka bądź zimnego piwka. Tak jak dzisiaj prawie 30 stopni już w cieniu, więc jakby jest wskazane nawodnienie się. No i dobra, jesteśmy na małym aquaparku. Podgrzewany cały kompleks tutaj dla dzieci. Wczoraj tutaj pływałem, jest naprawdę przyjemnie. Idziemy dalej. Zobaczymy, co się będzie działo przy głównym basenie. Przy głównym basenie, które znajdują się chyba 3 czy 4 restauracje. W tym jedna płatna z owocami. Może tu jest Neverland Store. Można sobie drinka kupić. Nie, Neverland Drinks, przepraszam. Tam jest jedna restauracja właśnie taka z owocami morza, z rybami. Bardzo przyjemna. Ja będę przyspieszał troszkę, żeby wyrobić się w 40 minutach może. Przy dobrych wiatrach. Ale wątpię. Widać prawie 30 stopni, im jest dalej zimno. Nie wiem, kiedy oni zdejmują bluzy. Naprawdę nie wiem. Przepiękny wystrój. Według mnie jest to raj dla dzieci. Na spokojnie można tutaj spędzić 2 tygodnie, nie nudząc się. Jest codziennie coś nowego. Aczkolwiek jeżeli chodzi o zakwaterowanie, w momencie kiedy korzystamy z aquaparków, najlepiej wybrać hotel Jungle, ponieważ mamy wszędzie blisko. Jungle znajduje się tutaj na środku, więc mamy blisko do głównych restauracji, czyli tutaj Tagine, Soprano i Alfredo włoska. Tak, tutaj jest główny basen Jungle aquaparku. Chyba zakończymy tour na głównym aquaparku. Zrobimy sobie taki rzut dookoła. No i tutaj wszędzie bungalowy. Tam już zaczynają się jakieś aktywności fizyczne. Jakaś yoga. Coś, ten deseń, tam jest taki fitness area. No i dobra, zacznijmy od Neverland Store, czyli tak naprawdę jedno z fajniejszych miejsc moim zdaniem. Tutaj znajdują się gry typu VR. Wieczorkiem można sobie na spokojnie iść i zobaczyć meczyki. Za każdym razem są 2 telewizory, na jednym leci jeden meczyk, na drugim drugi. Nie wiem, czy uda mi się tam wejść, ponieważ to jest otwarte później.
Jeżeli... albo nie. Zrobimy to w jakimś innym rzucie w drugim odcinku. Z wnętrz restauracji i innych miejsc, które byśmy chcieli odwiedzić. Tutaj znajduje się restauracja Pierwsza Tagine, marokkańska. Bardzo dobre śniadanka. Wydaje mi się, że chyba najlepsze ze wszystkich. Idziemy się wokół wszystkich basenów. Jak widać, jest 10 rano, jedni jedzą śniadanie, inni z kolei już pływają. Jak widać, woda w podgrzewanym też basenie tutaj. Chyba okej. Tutaj jeszcze nie pływałem, ale widzę, że tutaj bardzo dużo się dzieje. Która minuta? 10, tak? Dobrze, 11 minuta. Dobrze nam idzie. I tutaj jest cały kompleks restauracji wokół tego głównego basenu. Od Kaiser niemieckiej, na końcu jest Alfredo. Tam chyba nie będziemy szli. Z restauracji zrobimy osobne wejście. Przynajmniej postaram się każdą odwiedzić. Nie wiem, jesteśmy tydzień, ale nie wiem. Jest ich trochę za dużo. Tam gdzie dotrzemy, tam będziemy. Więc tak, tam znajduje się restauracja Alfredo. Jeden z stage'ów. Tutaj wieczorami jeszcze gra jakaś muzyczka, ktoś albo na żywo, albo jakiś DJ. Do kolacji, coś tam do kotleta sobie przygrywają. A tutaj trwają remonty cudowe. Ale taki remont to nie remont. Z lewej strony mamy pyszne lody, dodatkowo płatne. I sklepik z słodkościami. Dokładnie. Tutaj możecie sobie wykupić wycieczkę, motosafari, bądź zrobić ze zdjęć, znaczy z oczu piękne zdjęcia na pamiątkę. Tutaj jakieś papirusy, bądź imiona można sobie ręcznie też ogarniają. No i przyszliśmy do strefy Midway, która zaczyna tak naprawdę tętnić życiem od godziny 19, tak? Tutaj jest jakiś sklepik, aczkolwiek bardzo drogi. Tutaj należy uważać i ja bym nie polecał. Nie zaglądam nikomu w portfel, ale wszystko jest 10 razy droższe niż na przykład obok muzeum, do którego też tam pójdziemy. Tak, no i tutaj jest jedna z części Wesołego Miasteczka, która zaczyna żyć i tętnić wieczorami. Jest multimedialna fontanna. Tam sobie można wziąć popcorn, watę cukrową. Tutaj zasiadamy. Można sobie zamówić drineczka, piwerko. Co kto woli. Więc tutaj dzieje się wieczorami. Może wrzucę taki wieczór, walking tour. Tutaj są nowe karuzele. One dopiero z tydzień temu powstały. Przeniesiemy się do części Alfleja. Tak, no i ta część nazywa się częścią Midway. Strasznie wieje, nie wiem czy nie będzie tego słychać na nagraniu, ponieważ jestem w słuchawkach. I czy one dadzą radę, ale wieje takie totalnie ciepłe, świeże powietrze. I Neverland Store, który znajduje się u góry. I VR, tutaj jest ten bar, gdzie wspominaliśmy, można sobie wieczorkami meczyk obejrzeć. Chyba moje ulubione miejsce. Kolejny podgrzewany basen, plus bar na dzień dobry, to już jest część Alfleja. Tutaj mamy kolejny z aquaparków, także podgrzewany dla dzieci. Chyba jeszcze nigdy tak szybko po tym hotelu nie chodziłem. No i tutaj nie pamiętam, czy tędy przejdziemy. Ale kolejne baseny. I tutaj przejdziemy sobie do części właśnie recepcyjnej Alfleja. No dobra, zrobimy to trochę nielegalnie. Tutaj znajduje się pierwsza z restauracji, właściwie dwie restauracje, La Marche i La Casa.
Bardzo dobre. Bardzo dobre, jest ratownik na swoim miejscu. Tutaj jest kolejny bar, gdzie możemy napić się zimnego piwerka. I my tak trochę nielegalnie po skałach sobie przejdziemy. Ale miejmy nadzieję, że po prostu nie chce mi się iść dookoła. Znam ten hotel na wylot i wiem, że to jest długa podróż. A my sobie tutaj z krócikiem cyk, cyk, cyk. Bo znacie, skróty to jest kluczowy element. Ups. Jest kamera. To jest kluczowy element w poruszaniu się po tym obiekcie gigantycznym. No i dobra. Lądujemy przy wejściu tak naprawdę do Al-Flei. Może ja z Wami przejdę cały obiekt, zobaczymy. To jest wejście tak naprawdę na Midway. O, tutaj jest lodowisko albo rolkowisko, w zależności co gdzie komu się podoba. Chyba teraz już mają rolki, wydaje mi się, non stop. Od godziny 18 czynne jak najbardziej. Tutaj mamy pokazy, a na takiej małej scenie też się nazywa Midway Stage. Pokazy od godziny 18 dla dzieci, zabawy od godziny chyba 17 już, czy nawet może i wcześniej, działa ten haniec. Tutaj się dzieje, tutaj dzieciaki przeszczęśliwe biegają. Nawet jest kultura, czego się nikt nie spodziewał wśród setki bawiących się dzieci. Tak, no i to jest wejście na Midway, czyli tak naprawdę na tą część, gdzie znajduje się Wesołe Miasteczko. Jest taka piękna brama z gorylem. No i kojarzycie, tam już jest recepcja, tamtędy wchodziliśmy. Tutaj jest piękny goryl. Tak to pięknie wygląda. Jesteśmy trzeci raz w tym hotelu i tak naprawdę lądujemy tutaj co pół roku. I za każdym razem jest coś nowego. Za każdym razem jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Dokładają nowe rzeczy. Tutaj można wypożyczyć sobie rowerki. Tam idziemy do pana, on wpisuje nasz numer pokoju. Teoretycznie wypożyczenie rowerków oczywiście jest darmowe. A tutaj takie busiki hotelowe, które sobie latają po całym obiekcie i wożą nas, żebyśmy nie musieli chodzić tak jak ja dzisiaj. No i wynajmujemy sobie taki rowerek teoretycznie na wynajem na 20 minut, tak twierdzi obsługa. No ale w rzeczywistości dojechanie do swojego pokoju, nawet jeżeli coś chcesz zrobić, a jest daleko, i powrót w 20 minut, nie ma szans. Nie ma szans. Przenosiliśmy się teraz do recepcji hotelu Al-Fleia. Boże, jest mega gorąco, jest godzina 10:20. Dzisiaj mamy 26 chyba marca. Bardzo możliwe. Nie wiem, jest sobota. Ale jest upał, dlatego chciałem wyruszyć wcześniej, ale nie dało rady. Człowiek zaspał, śniadanko. Wiecie te sprawy. Tutaj jest busik, który rusza na plażę hotelową. On kursuje średnio co 15 minut. Stąd też meldują się goście hotelu Al-Fleia. Nie z tej głównej recepcji, tylko właśnie z tej. No i tu już się ktoś wyprowadza. Oczywiście cały kompleks 3 hoteli. Można korzystać ze wszystkich atrakcji. Tutaj nikt nie patrzy, z jakiego hotelu jesteś. Tutaj nawet nie wiesz w pewnym momencie, w którym hotelu się znajdujesz. Więc tak wygląda wejście do hotelu Al-Fleia. Hello. Tu pozycjonujemy tylko kamerę, bo coś tu się nam przemieszało. Zrobimy ją tak. O. Albo zrobimy latającą kamerę. Dobra, tak będzie lepiej. Zrobimy kamerę latającą. Dany FPV. No.
No i na wejściu witają nas takie oto przepiękne zwierzaki. Przypomnę, to jest wejście do hotelu Alplaya, ale jednak możemy korzystać z całego jakby kompleksu. No i tak, tutaj możemy sobie jakieś aptekę ogarnąć, jakieś markeciki. One na razie jeszcze są zamknięte, przynajmniej niektóre. Możecie rozpoczyna się po południu. Tak, i tutaj mamy taką bardzo ukrytą, ale fajne miejsce. Recepcja hotelu Alplaya. Wejdźmy sobie. Bardzo ładnie. Tutaj przynajmniej jest bardzo chłodno. To jest stary budynek. Fajny, chłodny. Tam się meldujemy. U chłopaków zaczynają pracę. No jeżeli chcecie ciszę i spokój, jeżeli chcecie ciszę i spokój, to ta część jest jak najbardziej dla Was. Tam są kolejne baseny. No i tutaj takie właśnie zaułki, gdzie są pokoje i koty. Jak widać, bardzo sympatyczne. Cześć, kiciuś. No i tu jest jeden z kompleksów pokoi. Tutaj są jacuzzi, basenik. Tam są też kolejne pokoje. I one są takie poukrywane troszkę, aczkolwiek jeżeli ktoś chce ciszę, spokój, z dala od aquaparku, to jest to idealne rozwiązanie. I tam też są pokoiki. Tutaj jakieś wieczorem są filmy odpalane dla dzieci. Dobra, lecimy dalej, bo nie ma czasu. Nie ma czasu. Tutaj kolejni goście, którzy będą się meldować. A tutaj możecie sobie zamówić taksi. Aczkolwiek chyba najlepszym rozwiązaniem tutaj mają strasznie drogo. Bankomaty po lewej stronie. Tam schowane. Mają bardzo drogo, ale lepiej chyba ogarnąć sobie taksóweczkę z aplikacji Uber. Tutaj po prawej kolejny bar, gdzie możemy sobie czasnąć piwerko. Columbus. Tutaj wieczorami też jest impreza. Tak, tutaj gra DJ, tu się tańczy, tam się pije. I kolejny bar, Afandina. I tu jest ten basen, gdzie przeleciliśmy z krócikiem. Tutaj jest jeszcze shisha, wieczorem można sobie odpalić. Oczywiście dodatkowo płatna. No i kolejne sklepy. Zobaczcie, ten kompleks jest gigantyczny. Ja po prostu tu biegnę. A jeszcze mamy dużo do zwiedzenia. I tak wiele z mniej ciekawych rzeczy tak naprawdę ominęliśmy. A tutaj jest taki główny stage, gdzie odbywa się Neverland Show wieczorami. I taka kolacja z pokazem, na nią trzeba zapisać się. Restauracja La Casa, bardzo dobre jedzonko wieczorkami. Chyba najlepsze kolacyjki, moim zdaniem. Zawsze grill odpalony. Tak samo w La Marszu, po drugiej stronie. A tutaj coś sobie chłopy kopią. Jeżeli chodzi o story. Perfumy dobrej jakości, testowane w zimę. Tutaj jakieś koszuleczki, pierdołki. A oczywiście klasycznie podróby, wszystko. Jeżeli chodzi o sklepu Janka. Jeden z najlepszych i najtańszych na terenie całego kompleksu. Aktualnie tydzień temu już został sprzedany i ma go nowy właściciel. Niestety. Ale tutaj najtaniej. No i tutaj jest muzeum. Nie wiem, czy jest otwarte, czy nie. Od godziny 10. Tylko sobie zerkniemy, jak mniej więcej to wygląda w całym kompleksie. Mniej więcej tak.
Nie będę obchodził całego muzeum. Zostawię Wam to do obejrzenia samemu. Ale jest co oglądać, jest fajnie, jest przede wszystkim chłodno. Dzieje się tutaj. Dzieje się tutaj, szybki taki tur, wejście. Jak mówiłem, jest bardzo ciepło. No i cyk, kolejnym skrócikiem, żeby było nam łatwiej. Tak naprawdę wylądujemy na stage'u. Tym głównym, gdzie są pokazy. Co mi się tu z gimbalem? Znowu. Tak, tutaj to tak wygląda. No i tutaj są te kolacje, na to trzeba zapisać się w recepcji i to radzę od razu po przyjeździe. My przyjechaliśmy w czwartek, w piątek jak chcieliśmy się zapisać na kolację, to się okazało, że już zostały miejsca tylko i wyłącznie na środę, czyli dzień przed naszym wyjazdem. Tak to tu wygląda. Bardzo fajne miejsce do zdjęć. No i jedzenie podczas kolacji naprawdę też dobre, indywidualnie do każdego stolika. Tutaj nie chodzisz, nie wybierasz. Jest jedno menu. No i tak, dobra, czekaj, zerkniemy sobie może tylko tutaj. Tam są kolejne baseny, tam jest ten basen Aquapark podgrzewany, gdzie tam go mijaliśmy kiedyś w Alflei, z daleka go widzieliśmy. I tu jest kolejny podgrzewany basenik. Tam spróbuję wyzoomować. Albo dobra, może się przejdźmy. Tam jest kolejny taki piękny basenik. Spokój, cisza, jeszcze. Zazwyczaj gra już tu muzyka i się dzieje. Ale jest sobota. Wiecie, pełen chill po piątku. Saja Spa, jeżeli ktoś ma ochotę na masaż, bądź jakiś zabieg. Zresztą w całym hotelu będą Was zaczepiać w zielonych koszulkach ludzie nieraz. Więc na pewno ich poznacie. Oczywiście warto negocjować cenę, bo pół roku temu chyba ten cały full zestaw, nie pamiętam ile on tam, około $75 chcą na wejście. No to finalnie można stargować do $25. I to nawet za bardzo nie negocjujemy, bo jeżeli mówimy, że nie, oni po prostu na siłę chcą cokolwiek sprzedać i o właśnie, tu jest ten basenik podgrzewany w części Alfleja. Chcą na siłę coś sprzedać i nawet za 25. Tam jest godzinny masaż plus godzinne zabiegi bodajże. Puścić. Lepiej mieć klienta niż pusty salon. Ale mówię, na wstępie taka przyjemność chyba $75 zielonych. No i tak, tutaj powstał teraz nowa część Wesołego Miasteczka. To była kiedyś najspokojniejsza część Alflei. Ale jest nowe Wesołe Miasteczko. Właśnie tak jak wspomniałem, około tygodnia czasu. Nowe atrakcje. I już nie jest tak spokojnie. Tutaj, mieszkając w tej części, gdzie ten plac był pusty i jedyne co znajdowały się tam sklepiki, no to była cisza i spokój i z tego była znana tak naprawdę Alfleja. To sobie wyobraźcie, co tutaj może się dziać wieczorami. Mając tutaj pokój, a szczeliny w drzwiach są wielkie, naprawdę się dużo dzieje. Tutaj są wszystkie sklepiki. Możemy kupić sobie jakieś pamiątki, zaczynając od butów, walizek, po jakieś papirusy, koszulki i wszystkie inne jakieś tam gadżety. Hello! Jeszcze tutaj troszkę zamknięte, ale jest poranek, tak? Tutaj mamy perfumy, tutaj mamy pamiątki, gdzie możemy sobie wejść i kupić. Tu jest jeszcze jedna druga część Wesołego Miasteczka.
No, no, thanks. I'm only filming now. See you later. Polecam. Dobry gościu, mega fajne pamiątki. My tutaj byliśmy u niego. Ceny bardzo, bardzo dobre. Jak to mówią, good price my friend, jest? Zobaczcie, jaki to... Zupa z bobra. Dobra zupa z bobra. Bardzo sympatyczny gościu. Jego polecamy. Jego polecamy tutaj. Naprawdę ceny są kosmicznie tanie. Nie ma sensu iść do Senzo. Ten gość robi robotę. W Egipcie. Tak jest. See you again. Tak, no i mamy kolejną. Właśnie widzicie, bardzo sympatycznie, nikt się nie zaczepia, nikt od ciebie nic nie chce. Oni ci nie wciskają nic na siłę. No może tam na początku jest taki jeden sklepik. I tutaj ten z perfumami to... Tak, tutaj to nawet kazali nam siadać. Nie fajne. Mi się nie podobało, wyszedłem. Bez sensu. No ale oczywiście bazarków, ciąg dalszy. Jest taka godzina, że oni akurat wszyscy wszystko przygotowują i sprzątają. Tutaj jakieś papierusy, Neverland Mall. Tutaj jest drogo. Tutaj tak średnio bym polecał. I wrócimy sobie już do części Jungle. Tutaj są te najspokojniejsze pokoje aktualnie w części Alfleja. Tak, to jest Alfleja jeszcze? Nie, to już jest część Jungle. No właśnie, to jest to, o czym wam mówiłem. Nagle przechodzicie z jednej części do drugiej, parę domków dalej i już jesteś w całkowicie innym hotelu. Fajnie, szybki sprint. 32 minuty, a no widzicie, za bardzo tak nie zachodzimy nawet do środeczka, żeby zobaczyć tam baseniki. Te akurat baseny są niepodgrzewane zimą, ale widziałem, pływają, więc temperatura jakby jest w miarę ok. Znaczy zimą, no. Jest marzec. Dzisiaj 29 stopni, więc dzieje się. Cyk. Jedyne co denerwujące to, że te dróżki są tak pokręcone. Tak wchodzisz w jedną, w drugą, w piątą, dziesiątą. Najlepiej chyba iść ulicą. O właśnie, tu ktoś wypożyczył sobie rowerek. Żeby nie chodzić jak ja. Następnym razem chyba też sobie wezmę rowerek i po prostu przejadę. Aczkolwiek wiele miejsc pewnie nie wjedziemy. Ze względu na ograniczenia tego że poruszają się piesi. Jak mówię, zaczyna się poranek i ja trochę przyspieszę, żeby... Jak widać, to jest długi odcinek. Długi odcinek. Bardzo, bardzo dbają o roślinność. Tutaj praktycznie całą dobę. 24 godziny na dobę. Ktoś coś grzebie tutaj delikatnie. Opadnie coś z krzaczka. Oni już to grabią. Oni nie czekają. Tutaj się ma dziać. Ale dzięki temu mają też pracę, tak? Bardzo ładna zieleń, piękny trawniczek, codziennie przystrzyżony. Może wejdziemy do nas do pokoju. Ja sobie tylko wody łyknę. Akurat mamy po drodze, to przy okazji pokażę wam pokój w części Jungle. To jest pokój standardowy, aczkolwiek odnowiony, tak? Ponieważ dużo pokoi jest tutaj nieodnowionych. Więc warto na recepcji wrzucić te 2 dyszki. Jest fajny gościu na samym środeczku, Mohamed. Jak co drugi, który się nazywa tak. Mohamed zawsze coś wykombinuje. No i oczywiście jakąś czekoladę i trafimy na odnowiony, fajny pokój. Czy ja trafiłem do naszego? Dobra, zrobimy sobie room tour, jeżeli jest bałagan. No to sorry. O. Nie wiedziałem, że tutaj trafimy. Jedziemy na spontanie. Tak wygląda pokój. To jest pokój standard. To jest pokój standard. Z widokiem na basenik. Jak widać, tak jak mówiłem, niepodgrzewany, ale coś tam się dzieje, ludzie pływają.
Jest mobilny bar, nie trzeba nigdzie chodzić, przyjeżdża pan, robi drineczki, piwerko. Wygodnie, naprawdę wygodnie. Telewizor ma nawet parę polskich kanałów. Łazieneczka, klasyka. Czyli jest prysznic, kibelek. Safe, oczywiście bezpłatny, jak najbardziej. Dostajemy również owocki. Tak, owocki dostaliśmy wczoraj. A w lodówce, lodówka wygląda tak, że wczoraj jeszcze dostaliśmy sok, kolę. No i masę wody. Tutaj wody akurat nie brakuje. Czekajcie, zrobię pauzę i się napiję. No i dobra, napite, odpauzowane. Idziemy dalej, bo nie ma czasu. 36 minut, a my biegniemy po całym hotelu. O właśnie, takie meleksiki, jak widać tam na dole, przywożą Was w dniu przyjazdu i wyjazdu. Wystarczy zadzwonić na recepcję, o której godzinie mamy transfer i ktoś przyjedzie. Bez żadnego problemu. Bez kłopotów. Oczywiście na recepcję dzwonimy z telefonu, który jest w pokoju. I znowu jest busik, który sobie nas wozi i one, widzicie, one tak ciągle krążą, żebyśmy nie musieli robić tych kilometrów. Bo to by było naprawdę uciążliwe. Szczególnie w okresie letnim, gdzie temperatury tutaj, wiecie, 45 stopni w cieniu to jest standard. Hello! Zobaczcie, jak panowie tutaj pracują, jakie piękne krzaczki. Good job! Lecimy dalej. Mimo tego, że jest gorąco. O, ktoś tutaj sobie biegał i odpoczywa. Żebyśmy nie zapomnieli o zimie, jest też bałwan, a nawet 2. W okresie świątecznym wszystko jest ładnie podświetlone. Tutaj wszystko ze sobą współgra. Idziemy do aquaparku największego, do części Jungle i tam już sobie zakończymy ten nasz szybki tour. Tak jak mówię, na innych filmikach zobaczycie jeszcze pojedyncze części, czyli na przykład restauracje albo wesołe miasteczko, jak to się odbywa wieczorami. Odnośnik będzie na dole, na samym końcu. Wystarczy kliknąć i przeniesie Was do wybranej części. Bądź oczywiście zasubskrybować kanał. Tak jak mówię, my tutaj jesteśmy trzeci raz w tym hotelu. Lądujemy tutaj co pół roku. Zima, lato, zima. No, już teraz wiosna tak naprawdę. I ciągle jest coś nowego. Ciągle nas coś zaskakuje, pojawiają się nowe atrakcje, tak jak część Wesołego Miasteczka. Tutaj jest część aquaparkowa i to już jest ten trzeci hotel. A jak widać, z całego kompleksu uderzamy swobodnie. Water Valley, o właśnie, myślałem jak on się nazywa, to jest kompleks Water Valley. Ten basenik tutaj jest niepodgrzewany. To jest taki park glinowy, tutaj się przypinamy. On działa chyba od godzinie 12. Leci woda, można się bawić. Najlepszy podgrzewany basen dla najmłodszych dzieci, czyli Pirat. Woda bardzo ciepła. No i tutaj znajdują się też także aquaparki dla najmłodszych. Takie mini wersje tego, co zobaczycie tam. Tutaj już gra muzyczka, jest wesoło, jest przyjemnie. Duży aquapark, który zimą jest niestety niepodgrzewany. Latem tutaj się dzieje. Ten o.
wszędzie goście, którzy chcą Wam sprzedać jakieś wycieczki, motosafari, aczkolwiek wystarczy powiedzieć, że nie, dziękujemy i idą sobie dalej. A jeżeli nie chcecie mieć pytań i chcecie po prostu sobie odpocząć, wystarczy zawiesić sobie czerwoną wstążeczkę, na przykład na parasolu. A jak widać, ktoś korzysta nawet z tego aquaparku w zimę, więc woda może niekoniecznie jest taka zimna, ale ja bym chyba nie chciał. Jeżeli ktoś lubi morsować, to jak najbardziej. Ja wczoraj wchodziłem do tej wody i tak średnio. Tutaj też dla najmłodszych. Zauważcie jedną rzecz. Tutaj w części do odpoczywania są leżaki, w części aquaparkowej nie ma. Zostały wszystkie zabrane. Z jednego powodu. Bardzo prostego. Rodzice nie pilnowali swoich dzieci. I dzieci robiły co chciały. Ratownicy nie mogli sobie z tym poradzić i zarząd zdecydował, że nie będzie w części aquaparku żadnych leżaków. Ratownicy nie są od tego, żeby pilnować Waszych dzieci, tylko od pilnowania bezpieczeństwa. Jedna z najprzyjemniejszych rzeczy w aquaparku dla aktywnych, czyli surfing. Tutaj jest kolejna restauracja, można wziąć zimne piwerko, zjeść piwkę od godziny 12 w trakcie lunchu. Są różne jakieś tam przekąski, codziennie coś innego, naprawdę tutaj głodni nie będziecie chodzić. No jest surfing, ja uwielbiam. Są instruktorzy, to nie jest tak, że sobie zostajesz sam bez siebie, oni naprawdę są sympatyczni, nawet najmłodsze dzieci mogą się bawić. Moja 6-letnia córka, tak jak ta właśnie tutaj dziewczynka, też sobie pływała. Dziaba! Niestety upadek tutaj troszkę boli, więc znaczy boli, jeżeli upadacie na łokcie bądź kolana, można sobie ładnie obedrzeć, a w lecie nie jest to całkiem przyjemne. No bo takie obtarcie przy 40 paru stopniach, ale jak widzicie, nie jest to jakieś trudne. Zabawa jest naprawdę fajna, to jest ulubiona część tego hotelu. Zobaczcie, pan zrobił dla nas specjalnie pokaz, by zauważyć, że jestem z kamerą. Więc zobaczymy, jak jemu pójdzie. Będzie śmigał pewnie po całym surfanie. A oni tutaj jak widzą człowieka z gimbalem, kamerą, specjalnie chcą pokazać, wiecie, jakie to jest przyjemne, jakie to jest fajne, że tyle tutaj się dzieje. I oni za każdym razem Wam pomogą, niezależnie od wieku, dostosują to do Waszych umiejętności. I cyk, wylądował. Bardzo dobra robota. Tutaj jest największy z aquaparków rodzinnych, z takimi dużymi pontonami. Tam jest winda, nie trzeba pedałować. Widać blisko lotniska, samoloty już nad głowami. Jakieś 10 minut transfer trwa. Tak, tutaj nie trzeba pedałować z pontonem, jest winda. Jak nie chcemy czekać na windę, można iść. Ja biegam schodami. Jednak to, co zjemy, trzeba spalić. A propos jedzenia, naprawdę smaczne. I jeżeli ktoś mówi, że tutaj są monotonne śniadania, ja się zastanawiam, jak on jada w domu. Jeżeli jajko na 30 sposobów różnych jest monotonne, to tak, powiedzmy. Wieczorem oczywiście grill, ale to mówię, to wrzucę Wam osobne odcinki. 45 minut i tak naprawdę wróciliśmy do lobby hotelu Neverland. Ale tak jak mówię, ominęliśmy kilka rzeczy, które moim zdaniem nie były jakieś takie, wiecie, istotne, fascynujące. Jak na przykład takie baseny przy bungalowach. No są fajne, okej. Można odpocząć, ale to chyba każdy widzi na jakichś zdjęciach bądź w folderach, że no tak jest, no. Jest bardzo czysto to. Tutaj naprawdę co wieczór każdy kawałek ziemi jest
przez nich szorowany wodą. No ale fajnie, przyjemnie. Widać, dbają o to. To są bungalowy standard Family bodajże w części Jungle. No i tutaj jest ten aquapark, który widzieliśmy na wejściu, tak? Tam byliśmy, tam było lobby. I tam się meldujemy. I tam był ten taras, u którego u góry siedzieliśmy. I tu był ten aquapark, który widzieliśmy tak naprawdę z daleka. No i dzieje się, no tych zjeżdżalni jest naprawdę tyle, że żeby pokazać każdą, to potrzebne by było co najmniej 3 godziny walking tour. Aczkolwiek ten aquapark akurat ma niepodgrzewaną wodę, ale jest na tyle przyjemna, że da się wytrzymać. Tu jest ta leniwa rzeka. No i aquapark dla najmłodszych. Aquapark dla najmłodszych, się tam. Woda podgrzewana bardzo, bardzo dobrze. Jest cieplutko. No i tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o część aquaparku i właściwie kompleksu hotelowego. Zobaczcie, 46 minut szybkiego, naprawdę szybkiego chodu potrzebujecie, by obejść hotel. I z takiej ciekawostki, która była latem, byliśmy w części Alfleja, czyli tam, gdzie widzieliśmy ten basen z jacuzzi i gdzie było chłodno w recepcji. Trzymaliśmy bardzo fajny, cichy pokoik na samym końcu, ale w momencie, kiedy wylądowaliśmy tutaj na aquaparku i chcieliśmy po coś pójść do pokoju, to była podróż praktycznie 30 parę minut w jedną stronę. Więc jeżeli jesteście z małymi dziećmi, to tylko i wyłącznie jungle. Jeżeli mają bawić się na aquaparkach, chyba że lubicie dużo chodzić. Jasne, no problemo. No problemo. A jeżeli chcecie szybko pokój, blisko restauracji tak naprawdę wszędzie, bo to jest serce całego kompleksu hotelowego, no to jak najbardziej jungle. I tak jak mówię, jest marzec, końcóweczka, jesteśmy przed świętami wielkanocnymi, a jest prawie 30 stopni. Wczoraj jeszcze 2 godziny na deszczu, na słońcu i ja się popaliłem. I to nie jest tak, że leżysz na leżakach i już jesteś spieczony. Jeżeli ktoś był kiedykolwiek w Egipcie, wczoraj było akurat pochmurno. Tak. A taka pochmurna pogoda to jest taka bardzo, bardzo zdradliwa. Jeżeli już zamierzasz się opalać, to naprawdę dobry krem z filtrem. Ja już któryś raz w Egipcie popełniłem ten sam błąd. I jest pochmurno, nic się nie stanie, przecież się nie opalam, chodzę tylko sobie przy basenie, córki pilnuję. Tak, i tak to się zakończyło. Może wejdźmy sobie, zakończymy sobie room tour hotel tour na Midwayu. O właśnie, tutaj jest ta strefa VR-ów. Wejdziemy sobie w strefę VR-ów. I już widzę, że jest otwarta, więc tam się przeniesiemy. Wszystko jest bardzo dobrze oznaczone, gdzie chcemy dojść do apteki, gdzie jest jakiś masaż spa, gdzie są pokoje. Tutaj nie ma tego problemu. Jak widać, basen podgrzewany, można pływać, można się opalać. Jest
przyjemnie. Temperatura taka jak w najgorętszych dniach w Polsce. Ten raczej jest podgrzewany, bo tu pusto, a tu full. Jest ich za dużo, żeby wszystkie przetestować. Jest część jeszcze od restauracji Tajin. Bardzo dobre śniadanko. Bardzo dobre śniadanka. I zobaczcie, jak tutaj jest przyjemnie. Jednak nie podgrzewany, a widać, że woda nie odstrasza. Chyba się nie utopił. Nie, no żyje. Więc nie ma krzywdy. Jeżeli ktoś lubi troszkę chłodniejszą wodę, jak najbardziej może pływać. Nie przeszkadza im to. Tamta grzana jest naprawdę jak zupa, więc do wyboru, do koloru tak naprawdę. I tutaj jest strefa VR-ów. Strefa VR-ów, gdzie wieczorem dopiero zaczyna się zabawa. Wszystko oczywiście darmowe. Tutaj można sobie potańczyć, poskakać. Tam łazieneczka. Tutaj jest strefa dla najmłodszych. Jeżeli chcą sobie pograć, jest taka oddzielna, jakiś symulator skoku na bungee. No jest tego masa oczywiście. Na wszystkim możemy się pobawić. Nie ma jakichś super kolejek, zazwyczaj 1-2 osoby do urządzenia czekają. Jakieś loty 360. No i bar, który jest już otwarty. I tutaj sobie właśnie wieczorkiem siedzimy i oglądamy meczyki. Zawsze jest podzielony na 2 ekipy. Kogo co bardziej interesuje. Tutaj są telewizory. I cyk, jeden meczyk, tam drugi sobie oglądamy. W zależności gdzie co leci. Jest bardzo przyjemnie, barmani tutaj też naprawdę w pytkę. I sobie tutaj zakończymy room tour. Nie wiem, co mi się dzisiaj udało. Hotel. I wychodząc z drugiej strony tej restauracji, lądujemy na Midwayu po raz kolejny. Więc jak widzicie, kluczowym elementem tego hotelu jest tak naprawdę poznanie skrótów. Jeśli nie będziemy znać skrótów, nachodzimy się. Ja dzisiaj założyłem zegarek w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy nagrywanie i czy będzie widać w słońcu? 6000 kroków praktycznie. Żeby obejść. Więc w ciągu dnia około 20, myślę, na spokojnie, przechodząc z jednej restauracji, na przykład idziemy na lunchik, wracamy na basen, idziemy po coś do picia. Aczkolwiek tu jest o tyle fajnie, że w zasadzie obsługa, jeżeli już jesteś na jakimś basenie, nie chcę, abyś chodził i sam po drinki. Ty jesteś tutaj gościem, ty masz odpoczywać, leżysz przy leżaczku i oni za każdym razem zbierają zamówienie. Po 10 minutach masz swojego drineczka. Z tym, że na niektórych basenach jest tak, że ponownie, znaczy inaczej, jeżeli jest duże obłożenie, no to ten jeden kelner zanim wróci do Ciebie, no to minie z 40 minut. Jeżeli bierzesz coś małego do picia, weź to razy 2. Jedno wypijesz od razu, a drugie zostawisz na te kolejne 40 minut, kiedy on wróci. No, chyba że samemu przejdziesz się do baru. No to okej, to jak najbardziej można. No a jeżeli Ci się nie chce, to weź sobie podwójnego i nie ma żadnego problemu. Tutaj też jest Saya Spa.
właśnie w tej części Alvleja, tutaj już byliśmy. Wracamy sobie do storów. Samolociki. I tutaj możemy zakończyć dzisiejszy tour. 55 minut, jesteśmy na finiszu. Tak więc, tak jak wcześniej wspominałem, jeżeli chcecie jakieś kolejne filmy i inne ciekawostki z tego hotelu, także z innych, aczkolwiek dużo nagrywek będzie z tego, na końcu filmu, czyli dosłownie za chwileczkę, pojawi się link, w który należy kliknąć. Postaram się też właśnie zrobić ten wieczorny spacer po restauracjach. Gdzieś tam później to pokleimy i dorzucimy. A tu kolejni goście, jak widać, się będą meldowali. Albo wymeldowywali. Raczej wymeldowywali, ponieważ byli już trochę opaleni. Tak więc dziękuję wszystkim za uwagę. No i do zobaczenia. Do usłyszenia z tego pięknego hotelu. Pozdrawiam.